Witajcie na naszym kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. W tym filmie podsumujemy sobie całą wiedzę dotyczącą pomp Skala firmy Grundfos. Tak naprawdę zaprosiłem Was, żeby Wam pokazać coś ekstra. Widzicie, co to jest? To MQ. Niespotykana u nas, gdyż nie jest produkowana od kilku lat. To właśnie na jej miejsce pojawiły się pompy z rodziny Skala. Niejednokrotnie pytacie nas, gdzie można kupić jeszcze pompę MQ? Przykro mi, pompa nie jest już dostępna. W jej miejsce proponujemy właśnie pompę Skalę. Skala 1 jest bezpośrednim następcą pomp MQ. MQ335, MQ345. Analogicznie mamy Skala 1 345, 335. Brakowało w tym typoszeregu pompy o wydajności powyżej 100 litrów. I właśnie w nowym typoszeregu Skala 1 pojawiły się piątki. Skala 1 525 i 555. Odpowiedniej wydajności, którą widzicie w tym momencie na ekranie. Nie będę opowiadał o wszystkich zaletach i funkcjach pomp Skala, gdyż o tym opowiadałem w innym filmie. Obejrzyjcie dokładnie, a tam dowiecie się wszystkiego. Jedynie krótko wspomnę, że pompy Skala 1, Skala 2 służą do podnoszenia ciśnienia z istniejącego układu wodociągowego lub z zasysania wody ze studni i podawania na ogród domu. Pompy Skala są kompaktowymi urządzeniami, nie potrzebują dodatkowych zbiorników i specjalnych wyłączników czy zabezpieczeń przed pracą na suchu. Wszystko wbudowane jest w zgrabną, ładną konstrukcję. Podłączamy przez dwa króćce jednocalowe, zasysanie, tłoczenie. To samo w Skala 2, zasysanie, tłoczenie. I tu jest podstawowa różnica w porównaniu do starego modelu MQ. Zasysanie mieliśmy w pozycji poziomej, a tłoczenie wychodziło nam pionowo w górę. Wielu klientów poszukuje pompy MQ, gdyż taką mieli, przez kilkanaście lat im służyła i chcieliby powtórzyć ten model. Choć gwinty są te same, jednocalowe, gwint zewnętrzny, to podłączenie nowego modelu wiąże się z drobną przeróbką instalacji. Ale mamy na to sposób. Zobaczcie, co dla Was wymyśliłem. Zrobimy szybkie porównanie instalacyjne. Mamy MQ, mamy Skala. Zasysanie, zasysanie. Tu mamy tak samo, czyli te gwinty zostawiamy bez zmian. Różnica jest w tłoczeniu. Mamy pionowe tłoczenie, około 25 cm oddalone od zasysania. Tu mamy w tym samej osi. Rozwiązaniem może okazać się zwykły wąż antywibracyjny, przy pomocy którego podłączymy tłoczenie w taki oto sposób. Możemy wykorzystać troszkę krótszy wąż, powiedzmy 70 lub 60. Podłączenie z wężem jest to najprostsza i najszybsza forma zamiany pompy, gdyż zasysanie mamy w tym samym miejscu, a tłoczenie wyprowadzamy przez elastyczny wąż. Jeśli jednak planujecie podłączyć pompę na sztywno, też mamy pewne rozwiązanie. Specjalna przedłużka części ssącej i kolano z gwintem zewnętrznym na tłoczeniu. Spójrzcie, mamy praktycznie ten sam układ, tak jak w pompie MQ. Jedyne, czego nam potrzeba, to troszkę więcej miejsca z tyłu pompy, gdyż całość montażu troszkę nam się wydłuża. Oczywiście wykorzystując przedłużkę z kolanem, nie zapomnijmy, że te gwinty należy uszczelnić. Skoro już wiemy, jak podłączyć pompę Skala 1 na miejsce starej MQ, powiem teraz o zaletach, w ogóle dlaczego ta pompa się pojawiła. MQ nie będzie nam już potrzebne. Patrzymy na Skalę. Inżynierowie z Grundfosa odrobili pracę domową. Po pierwsze, pompa Skala 1 i Skala 2 jest dużo cichsza w porównaniu do starej MQ. Przekonałem się o tym osobiście i zaskoczyłem klienta, gdyż gdy podłączyłem pompę do prądu, pompa zaczęła pracować, a klient był zaskoczony, bo nie słyszał jej z odległości 3 metrów. Po prostu przyjemnie sobie buczała. Także pompę Skalę możemy podłączyć w dogodnym dla nas miejscu, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni mieszkalnej. Na przykład pod zlewem w szafce kuchennej lub tuż za ścianką z karton gipsu. Kolejną zaletą nowego modelu jest możliwość montażu bezpośrednio pod chmurką, czyli żaden deszcz, pył czy kurz nie będzie szkodził nam urządzeniu. W przypadku pomp MQ należało dokupić nakładkę. Było to rozwiązanie drogie i mało estetyczne. Niewątpliwą zaletą nowych modeli jest ich kompaktowość. Są mniejsze w porównaniu do MQ.
Skala 2 to zupełny odjazd. W tak niewielkiej konstrukcji Grundfos zapakował i falownik, i przetwornik ciśnienia, i automat, czy zabezpieczenie przed pracą na sucho. Klasa. Kolejną zaletą pomp jest mniejszy pobór prądu. W obliczu kryzysu energetycznego to bardzo ważne, gdyż mamy tu silniki o niewielkim poborze energii, które mogą być zasilane przez systemy pozyskiwania energii odnawialnej, takie jak panele fotowoltaiczne czy wiatraki. Inżynierowie z Grundfosa poszli o krok dalej. Dali nam możliwość podłączenia dwóch pomp skala 1 w jeden kompaktowy zestaw, tak zwany twin. Dzięki synergii mamy więcej wydajności niż jakbyśmy podłączyli dwie pompy obok siebie. Ciśnienie zostaje na tym samym poziomie. Spójrzcie choćby na wykres wydajnościowy zestawu Twin skala 1 5,55. Mamy więcej wydajności niż w przypadku dwóch osobnych pomp. Ciśnienie maksymalne pozostaje na wysokim 5-barowym poziomie. W przeciwieństwie do pomp skala 1, skala 2 ma pełny zakres pracy. To sami możemy zdecydować, ile wydajności w danej chwili nam potrzeba, lub pompa może sama dopasowywać ciśnienie do ilości w danej chwili odkręconych kranów. To jest, utrzyma nam stałe ciśnienie, przyspieszając lub zwalniając, w zależności od tego, jakie zapotrzebowanie mamy w danej chwili. Kolejną istotną zmianą jest zmiana systemu podłączenia krótców. System podłączeniowy składa się z wygodnego półśrubunku, który odkręcimy przy pomocy dłoni, bez użycia kluczy czy narzędzi. Krótce sący i tłoczny mamy możliwość w wygodny sposób, w pewnym sensie dostosować do zastanej instalacji. Taki układ w pompie MQ był jedynie przy podłączeniu tłoczenia. Tu mamy zarówno zasysanie i tłoczenie w takim samym wygodnym systemie. Pompę MQ zalewaliśmy przy pomocy małego korka, do którego odkręcenia potrzebowaliśmy narzędzia, takie jak śrubokręt płaski. W przypadku modeli skala 1 i skala 2 mamy wygodne, duże otwory. Przez taki otwór bez problemu zalejemy pompę. Gdy jesteśmy już przy otworach zalewowych, jako ciekawostkę pokażę, że w tym miejscu również jest wbudowany zawór zwrotny. Totalnym odlotem jest wbudowany moduł Bluetooth w przypadku pompy skala 1. Dzięki dedykowanej aplikacji możemy sami planować pracę pompy. Ustawić odpowiedni harmonogram szczegółowy, co do dnia, co do godziny. Pompa sama może nam się załączać. W przypadku aplikacji mamy też listę diagnostyczną, co w danej chwili się dzieje z pompą, jaki wyskoczył błąd, czy pompa pracuje, czy nie, a to możemy podglądać na aplikacji, leżąc na leżaku na Malediwach. A, jeszcze jedno, zapomniałem o jednej rzeczy. Nie to, że MQ była złą pompą. Zarówno stary model, jak i nowe mają zabezpieczenia przed pracą na sucho. Kilkanaście lat pracy wystarczy, żeby zastąpić ją nowym modelem. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!